czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Tutaj jest 5 monet. No, czegoś Wam brakuje, ewidentnie. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Tutaj jest z kolei 6 monet. No i to dobrze, dlatego że to jest troszeczkę przeciwieństwo. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi Królowa Mieczy. Oczywiście może to też być Król Mieczy. Tutaj sobie możecie jak najbardziej odwracać. I sprawdźmy, jak Wy się przedstawiacie. A Wy przedstawiacie się jako Król Buław. No świetnie, bo wychodzi na to, że dopniecie swego i umiecie rozmawiać o tym, co Wam się należy. Z takim oczywiście pozytywnym skutkiem, dlatego że widzę, że coś, co jest istotne, coś, co czujecie, że powinniście otrzymać, jest Wam właśnie podarowane. I oczywiście tutaj wcale nie musi chodzić o dobra materialne, chociaż pieniądze się pokazały. Rada dla Was. W Radzie jest Królowa Monet i czego nie robić, czego unikać. Tutaj macie Asa Kielichów i karta Koła Fortuny z przełożenia. Bardzo dużo osób, to znaczy sporo osób się tutaj pokazało, bo zobaczcie, macie i Królową Monet i Mieczy i do tego jeszcze Króla Buław, więc tutaj mam wrażenie, że może być tłok. Ale tłok, jeśli chodzi o Wasze interesy i tutaj na pewno trzeba zaprowadzić porządek. Zacznijmy od tego, że tutaj macie z przełożenia Koło Fortuny, więc wychodzi na to, że sytuacja się odmienia, że jest tutaj łód szczęścia i coś dzieje się na Waszą korzyść. Oczywiście jak sama nazwa karty wskazuje i wydaje mi się, że w tym tygodniu na pewno warto inwestować, na pewno warto zmieniać, warto ryzykować i też, słuchajcie, wybierać takie nieoczywiste rozwiązania. Tutaj jest z kolei w ogólnej energii 5 monet i wydaje mi się, że najprawdopodobniej czeka Was taka większa inwestycja pieniędzy i czy to jest związane na przykład z komunią, trzeba komuś dać prezent, albo trzeba po prostu rzeczywiście zapłacić za jakieś przyjęcie i tak dalej, już tutaj wymyślać nie będę, to jest jeden przekaz, a drugi przekaz jest taki, że jeśli tutaj ostatnio było emocjonalnie dosyć sucho, chciałem powiedzieć, tak nie sucho, tylko raczej zimno, ale sucho też może być, to wydaje mi się, że tutaj jest troszeczkę na odwrót, bo jest pokazane, że odwrócenie sytuacji, tęsknicie za kimś, macie ochotę na czułość i to najprawdopodobniej otrzymujecie. I jeśli chodzi o to, co przychodzi, to tutaj jest z kolei 6 monet i powiedziałbym w ten sposób, na pewno jest dużo osób do pomocy, więc nie trzeba robić wszystkiego samemu czy samej. Czy to jeśli chodzi o przygotowanie tej komunii, czy przygotowanie jakiegokolwiek przyjęcia, a może tutaj jeszcze takie małe pomajówkowe, że tak powiem, spotkania będą, to tutaj na pewno widzę, że dużo osób jest do pomocy, ale też z drugiej strony wiele osób chce od Was czegoś. Porady, wsparcia finansowego, emocjonalnego i to też chodzi na przykład o osoby, które nagle się pojawiły, dawno się nie odzywały i powiedzmy teraz mają jakieś tutaj roszczenia w Waszą stronę. Jeszcze tutaj widzę jedną sytuację, że wypadałoby troszeczkę mocniej stawiać granice i na pewno jeśli chodzi o finanse, dlatego że ktoś Was może ogołocić. Ogołocić w takim finansowym sensie. Do przeszłości odchodzi Królowa Mieczy i tutaj, żeby, słuchajcie, nie zabrakło Wam zdrowego rozumu, żeby w ogóle nie zabrakło Wam takiego rozumowego myślenia, jakkolwiek to zabrzmiało, takiego logicznego myślenia, dlatego że ktoś czuje,
Ktoś jest przekonany właściwie o tym, że wie jak zagrać, żeby was, że tak powiem, ustawić dla siebie, do swoich tutaj potrzeb, dla swoich potrzeb. Nie jestem pewien, czy rzeczywiście tak jest, natomiast ta osoba jest przekonana, że będziecie tańczyć tak, jak po prostu wam tutaj zagra. Także tak jak wcześniej wspomniałem, no niech wam tutaj nie zabraknie zdrowego rozsądku, dlatego że za dużo siebie rozdacie. Jeśli chodzi o was, to wy pokazujecie się jako król buław, tutaj przypominający Elvisa i no z jednej strony to dobrze, dlatego że król buław to przedstawiciel trygonu ognia, czyli baran, lew lub strzelec, więc jesteście w swoim sosie. Ale z drugiej strony król buław może być taki porywczy, emocjonalny, kierujący się po prostu emocjami i taką wybuchowością, takim, no, ma też krótki zapalnik, więc żeby tutaj przypadkiem was ktoś nie zbałamucił, tylko i wyłącznie dlatego, że przez jakieś niedopatrzenie i brak skupienia szybko się na coś zgodzicie. Jaki tutaj można podać przykład? No nie wiem. Ktoś do was powie: o dobra, to tutaj zabierzesz mi dzieci na weekend. A dobra, nie ma sprawy. A wy się nawet nie zastanowicie, czy macie wolny czas wtedy, czy macie na to w ogóle ochotę przede wszystkim, bo tutaj też o ochotę może chodzić. I powiem jeszcze jedną rzecz, że no tutaj jest ewidentnie relacja romansowa, która nagle się uaktywnia, no również w związku z tą kartą koła fortuny. Tutaj bardziej chodzi o osoby, które no nagle właśnie po miesiącu czy po jakimś czasie nieodzywania się nagle sobie przypomną i chcą czegoś od was. Dopominają się uwagi, no podczas gdy same wcale tej uwagi nie dawały do tej pory. Królowa monet w Radzie, no taka egoistka oczywiście, więc tutaj wychodziłoby na to, że trzeba dbać o swój własny interes i nie dać się ogołocić, to co powiedziałem wcześniej. No, pamiętajcie, że wasze dobro jest najważniejsze i nie chodzi mi tutaj o to, żeby powiedzmy na przykład jeśli macie dzieci, czy no nie wiem, zwierzęta, czy w ogóle jeśli się kimś opiekujecie, jakichś podopiecznych, to nie chodzi mi o to, żeby tutaj ich zostawić w ogóle i tylko i wyłącznie leżeć i pachnieć, zajmować się sobą. Bardziej chodzi o to, żeby nie rezygnować ze swoich potrzeb dla innych, zwłaszcza dla osób, które na to nie zasługują. Tutaj w postaci takich romansistów czy romansistek, którzy nagle się, słuchajcie, nagle sobie przypomnieli o was, bo potrzebują uwagi. Tutaj w Radzie też jest tak zaznaczone, żeby właśnie te swoje pieniądze przy sobie przytrzymać. Jeśli macie zainwestować większą ilość pieniędzy, taką, którą na przykład macie odłożoną, to jeszcze wypadałoby się wstrzymać, dlatego że ta okazja, która jest przed wami, wcale nie jest taka wspaniała. Powiedzmy, te bilety lotnicze będą niedługo tańsze, albo no, jakaś inna wycieczka wam się trafi. Oczywiście dla osób, które chciałyby tutaj podróżować, albo w ogóle w jakimś innym wymiarze. Czego nie robić, czego unikać? Karta asa kielichów. No i słuchajcie, no, znowu emocjonalność niewskazana. Zastanowić się, zanim coś powiecie, chlapniecie, zanim na coś się zgodzicie. I też słuchajcie, powiedziałbym, że jeśli rzeczywiście ktoś nagle się pojawi, to żeby nie było tak, że tutaj po prostu zrobi ktoś maślane oczy i wy nagle po prostu otwieracie ramiona, tutaj wszystko inne i przyjmujecie po prostu ze łzami w oczach do siebie taką osobę. Nawet jeśli chcecie, to najpierw trzeba troszeczkę poobserwować taką osobę, żeby zobaczyć, czy w ogóle będzie się starała, czy będzie dotrzymywała słowa, no, czy można jej zaufać, no bo tutaj, wiecie, no rzucić się w ramiona czyjeś to jest łatwo, prawda? Hop i już, ale no tutaj konsekwencje tego mogą być. Natomiast tutaj jeszcze, jeśli chodzi o takie przyjęcia typu na przykład te komunie, już się tutaj uczepiłem, czy cokolwiek innego, to jest powiedziane, że
jest niewskazane spożywania trunków i w ogóle butelkę ze stołu wypadałoby zdjąć albo w ogóle jej tam nie stawiać. Dlatego, że może to przyczynić się do tego, że komuś się język za bardzo rozwiąże i będą konflikty, albo ktoś powie na przykład o waszym sekrecie i później zostanie to wykorzystane przeciwko wam. Ja życzę wam wszystkiego dobrego, fantastycznego tygodnia życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.